Pokażę Ci, jak zrobić zakwas z buraków czerwonych na barszcz wigilijny. Idealny ten zakwas jest na barszcz wigilijny. Jesteś w kuchni włoskiej. Mój kanał nazywa się Mangiare Łewki. We Włoszech mieszkam od 1989 roku. Przygotowuję teraz właśnie buraki do obróbki. No i tutaj sobie wzięłam woreczek taki, gdzie wszystkie obrane buraki, te obierki wrzucę do tego woreczka, a później to wyląduje w odpadach organicznych. Na ten zakwas wzięłam 1,5 kg buraków. Buraki kupiłam w sklepie polskim tutaj w Rzymie, a konkretnie w Ostii Lido u pani Sylwii. Kto mnie ogląda z tych rejonów, to może zaglądnąć do tego sklepu, bo w tym sklepie buraki są ciągle. A zwłaszcza teraz, jak jest okres na robienie tego zakwasu z buraków albo barszczyków, to co tydzień przywożą z Polski buraki. Kto mnie teraz słucha, to myśli, dlaczego ja tak mówię. No bo ja mieszkam w Rzymie i nadaję z Rzymu. Mój kanał jest z Włoch. Teraz do zakwasu potrzebne nam jest 4 ząbki czosnku, ale możesz wziąć też 5 ząbków czosnku. Ja ten czosnek dobrze sobie obiorę i pokroję w takie właśnie okrągłe księżyce. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam serdecznie. Rozgość się, zobacz, co tutaj gotuję i jeżeli Ci się kanał podoba, no to możesz zostać na dłużej. Kliknij na słowo subskrypcja, kliknij na rysunek dzwonek, a będziesz powiadamiany o wszystkich moich nowych filmach. Ja od pewnego czasu daję vlogi, a na vlogach też podłączam różne przepisy. Tutaj pokazuję Ci, jak pokroiłam buraczki czerwone. Czerwone buraczki każdy kroi, jak mu się podoba. Ja tak kroję te buraczki w taki sposób, żebym je mogła wykorzystać jeszcze raz, bo pamiętajmy, w kuchni nic się nie marnuje i ja jak zleję zakwas ze słoja, to te buraczki wykorzystam, ale na końcu zobaczysz do czego. Położyłam sobie też na desce taką folię, żeby mi się deska nie zbrudziła i pamiętaj, że trzeba zakładać rękawiczki, bo po prostu ręce nam się zabarwią od buraczków czerwonych. Tutaj na litr przygotowanej wody biorę 1 łyżkę soli, ale polecam tą sól rozpuścić w małej ilości ciepłej wody, oczywiście przygotowanej. Wcześniej sobie odlej i rozpuść tą sól, a później wlej do zimnej wody przygotowanej. Dlatego, że gdybyś wsypał tą sól bezpośrednio do tego pojemnika, to byś bardzo długo mieszał i mieszał, że normalnie noc by Cię zastała, a jeszcze byś Ci się sól nie rozpuściła. No, w każdym bądź razie polecam ten sposób. I teraz tak, biorę taki duży słój, który ma 5 litrów pojemności i wrzucam do tego słoja pokrojony czosnek. Wrzucam do słoja 5 ziaren pieprzu czarnego i 5 ziaren ziela angielskiego. Wrzucę też do słoja 3 liście laurowe. Ja te liście sobie ususzyłam sama, zerwałam z drzewa, bo u nas tutaj w Rzymie rosną drzewa laurowe, także nie ma problemu. A Ty musisz kupić liście laurowe w sklepie. No dobrze. I teraz tutaj mam te buraki pokrojone i te buraki sobie elegancko wrzucam do słoja. Jeżeli przepis Ci się podoba, to oceń go,
napisz coś w komentarzu, daj łapkę w górę. To jest bardzo ważne dla rozwoju tego kanału, dla YouTube'a, dla algorytmu YouTube'a. Im więcej łapek, im więcej emocinek w komentarzu, ten film będzie reklamowany przez system YouTube'a, czyli przez algorytm YouTube'a. No dobrze, powracamy do moich buraczków czerwonych. Ja tutaj wlałam posoloną wodę i zobaczcie, buraczki według mnie nie są za bardzo pokryte, więc przygotuję sobie jeszcze trochę wody przygotowanej. Mam tutaj 200 ml wody zimnej przygotowanej i dodam ciut soli, o tak 1/4 dużej łyżki, troszkę i posolę. No będę musiała długo mieszać, zanim mi się rozpuści, bo akurat nie mam ciepłej wody, ale nic. Mieszam, 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 wy tego nie widzicie, ale ja bardzo długo mieszałam tą sól, żeby mi się rozpuściła. I teraz wlewam do słoja i według mnie już jest wystarczająca ilość wody. Pokryły mi wszystkie buraczki i teraz piszę datę. Dzisiaj jest 20 listopad 2024 rok. Bardzo ważne napisać sobie datę. Przykrywamy ten słój ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce. I pamiętajmy, przez 3 dni nic nie robimy. Buraki czerwone mają nam się kisić tak, jak się kiszą ogórki kiszone. Przecież ich nie mieszamy, prawda? No, więc ja sobie tutaj położyłam taką ściereczkę, zawiązuję wstążeczką, taką tasiemką, przepraszam, i odstawię w ciepłe miejsce do kuchni. I teraz na 3. dzień, już słoik Wam pokazuję na 3. dzień. Zobaczcie, jak wyglądają buraczki. Mają taką lekką pianę. I dzisiaj jest 23 listopad, więc zaraz sobie napiszę datę na słoju. Wezmę łyżkę drewnianą. Ważne jest, żeby tak pomieszać dokładnie. Polecam właśnie łyżkę drewnianą. Zamieszać kilka razy tak dookoła w słoju i przykryć ten słój ponownie ściereczką i odstawić, zawiązać tą tasiemkę i odstawić właśnie w ciepłe miejsce. Niech nam się dalej kiszą te buraczki czerwone. Oczywiście ja napiszę sobie datę, że jest dzisiaj 23 i tą czynność będziemy robić każdego dnia, czyli już na następny dzień, czyli na 4. dzień też po prostu mieszamy. Mieszamy i po prostu próbujemy też, ale muszę powiedzieć, że w zależności jaka temperatura jest w mieszkaniu, tyle dni się kiszą nasze buraki. W sumie w moim mieszkaniu nie jest za ciepło, więc moje buraki kisiły się 7 dni. Zamieszałam, przykryję, napiszę datę 24. Tą czynność robimy do momentu przelania naszego zakwasu do butelek. Jeżeli robisz 5 dni, to przez 3., 4. i 5. dzień mieszasz buraki. Jeżeli robisz dłużej, no to też mieszasz następny dzień. No i tak właśnie przykryłam, pokazuję jak wygląda, a na 5. dzień zobaczymy jak wygląda nasz zakwas. No i zakwas dostał taką małą plamkę białą. Tą plamkę ściągnąć, to jest taka mała pleśń, ale to nic nie szkodzi. Zbieramy to. Jeżeli tam widzimy gdzieś, ja to łyżką zebrałam, a można zebrać też jakimś sitkiem. Nie pomyślałam od razu, żeby wziąć jakieś sitko i tak zebrać. Teraz elegancko zamieszam ten zakwas. No w sumie zakwas jeszcze nie jest zrobiony,
no ale po prostu należy zamieszać. I na słoju piszę 25 listopad. Piszę sobie datę, że wiem, że zamieszałam. I teraz przykrywam. A teraz jesteśmy już na 6. dzień i zobaczymy, jak na 6. dzień wygląda nasz zakwas. Zobaczcie, tak wygląda. Nie ma żadnych tam plamek białych, pleśni, nic. To ja teraz to wszystko zamieszam. Zobaczymy, czy tam coś. O, zobaczyłam. Jest. Są takie małe 2-3 kropeczki białe, czyli takie, no, takie coś się może wytworzyć na naszym zakwasie, ale to nie jest nic złego, to jest normalne, że takie coś wystąpi. Zbieramy i mieszamy, przykrywamy i pozostawiamy do kiszenia dalej. Ja akurat tutaj nagrywam w mojej kuchni. Wiele osób ogląda moje live'y i widzi, jak wygląda moja kuchnia. No, także tak to wygląda. I teraz to przykryjemy i pozostawimy do następnego dnia. Ja tylko muszę jeszcze napisać datę, ale spróbuję, jak mi smakuje, czy może już jest gotowy. I po spróbowaniu okazało się, że zakwas nie ma takiego smaku, jakbym chciała, więc go pozostawiam do następnego dnia. Oczywiście przyklejam karteczkę, bo już nie mam gdzie pisać i muszę napisać datę 26 listopad i pozostawiam do następnego dnia. Ale już widzę, że ma taki piękny kolor, tylko w smaku jeszcze według mnie powinien postać 1 dzień dłużej. Ale ty też swój zakwas musisz spróbować, bo od ilości dni zależy smak zakwasu, bo im dłużej stoi, tym bardziej jest kwaśniejszy. I teraz na 7. dzień ja ten mój słój przyniosłam tutaj na stół w pokoju. Postawiłam, przygotowałam sobie już butelki wyparzone. Oj, zobaczcie, jak wygląda słój. Na wierzchu powstały takie białe plamki, czyli po prostu taka pleśń, no tak mi się wydaje, że to tak można nazwać. Nie wiem, napisz mi w komentarzu te białe plamki, jakbyś je nazwał. No i ja teraz na początku zbieram chocheleczką. Ale później pomyślałam sobie, że mogę zbierać to małym takim sitkiem, bo przecież małe sitko też mi wejdzie do słoja. No i wzięłam takie sitko i tym sitkiem właśnie wybierałam te małe plamki. No, tam mało co już było, bo już zebrałam tą chocheleczką. No i teraz jak zbiorę to wszystko, to zamieszam. Na moim kanale jest ponad 1000 przepisów. Nagrywam 6 lat na YouTubie od 2018 roku i mam bardzo piękną playlistę z ciastami mieszane łyżką, ciasta na każdą kieszeń, różne deserki, soki, dżemy, makarony, lasagne. Przede wszystkim bardzo dużo przepisów z kuchni włoskiej też, także zapraszam, wejdź na playlistę i wybierz sobie to, co Ci się podoba. No i też mam słynne włoskie tiramisu na kilka osób, tiramisu na 8 osób, na 12, bardzo, bardzo ładnie to jest pokazane, jak ja robię tiramisu, a tiramisu nauczyłam się robić w restauracji, w której pracowałam, a pracowałam w restauracjach przez 12 lat w samym centrum Rzymu, więc dużo rzeczy się nauczyłam. Zaglądnij i wybierz sobie, co Ci się podoba. Spróbowałam, ten zakwas jest idealny, więc zdecydowałam się go przelać do butelek, które już mam przygotowane. I teraz tak, jeszcze sobie przelewam tą chochelką ten mój zakwas buraczany, żeby pozbyć się jakiejkolwiek białej plamki. Nie chcę, żeby mi cokolwiek było w tym zakwasie. I teraz zobaczcie, przelewam sobie z tej miseczki to, co tam zebrałam i mało co tam tego białego
nalotu było. I teraz co będę robić? Żeby mi nic nie wpadło do mojego zakwasu, to ja teraz będę przelewać do butelki wyparzonej, ale przez sitko. No bo ja bezpośrednio wlewam do butelki już takiej, która pójdzie do lodówki. Tak samo słój, który użyłam do zakwasu, był wyparzony. To też bardzo jest ważne, że słój ma być wyparzony na zakwas buraczany. No i teraz ja sobie przelewam do butelek. Tutaj mam więcej butelek. Tak samo butelki mają naklejki. Ja na butelki właśnie napiszę datę. No i będzie jak będzie. Nie wiem, ile tych butelek na początku wyjdzie, ale teraz na końcu to ja wiem, że wyszło. Jedna ta butelka ma 750 ml, jakoś tak, a te dwie mniejsze mają po 300 ml. Tyle, że ja sobie odlałam pół szklaneczki, żeby spróbować tego zakwasu i muszę Wam powiedzieć, że zakwas wyszedł idealny. I teraz dla wszystkich osób, które chcą pić zakwas z buraków dla zdrowia, mogą sobie poczytać, jakie są właściwości zdrowotne zakwasu, to powiem Wam tak, że pijemy przez 2 tygodnie po 50 ml takiego zakwasu, robimy później 2 tygodnie przerwy i ponownie pijemy 2 tygodnie zakwas i tak robimy na przemian. Nasz organizm bardzo cieszy się, że będziemy pić taki zakwas, bo to jest bardzo dla zdrowia. Dobra, ten zakwas wstawiamy do lodówki maksymalnie na 30 dni. Także jeżeli chcesz zrobić sobie zakwas na barszcz czerwony wigilijny, to już możesz go zrobić na początku grudnia. Teraz te buraki, które były w słoju, ja dałam do miski, a na drugi dzień z tych buraków zrobiłam pyszny barszcz czerwony. Dziękuję Ci bardzo, że zostałeś do końca. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i mówię ciao!